Serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście tu ze mną. Za hojny donate kawkowy. Dzięki Wam powstają kolejne filmy z warsztatu i relacje z podróży w daleki świat. Mogę opłacić muzykę i programy do montażu filmów. Dziękuję za przemiłe komentarze, łapki, udostępnienia i subskrypcje. Dzień dobry. Mój motocykl właśnie przekroczył 200 000 kilometrów przebiegu. Podobnie jak moja czapka, która była ze mną na każdej wyprawie. Dziś podzielę się z Wami moim doświadczeniami i przygodami z BMW 1150 GS. Mój motocykl to Adventure. Pomyślałem, że dużo osób będzie zainteresowanych tym, jak to jest, kiedy motocykl ma na liczniku 200 000 przejechanych kilometrów. A pamiętam, jak świętowałem kilka lat temu pierwsze 100 000 gdzieś w Pamirze, gdzieś w Tadżykistanie. No i wtedy to też wydawało się dużo. Jak jest 100 na liczniku, to wszyscy mówią, że GS dotarty. Jak jest 200, to każdy się zastanawia, co powiedzieć. Ale ja zapamiętałem kilka zdań w sensie: nie boisz się nim tak daleko pojechać, jeździć? Pojawia się okazja na liczniku, to zapraszam do obejrzenia. Opowiem, co zepsuło się w tym czasie. Co wymieniłem, bo było już trzeba, albo po prostu wołało o wymianę. Sprawdzimy, ile jeszcze drzemie koni w tym leciwym silniku. Pojedziemy na hamownię. Ciekawe, czy może mieć jeszcze te swoje, z takim przebiegiem, te swoje katalogowe 85. Opowiem też troszkę o częściach zapasowych, jakie wożę na wyprawy. Wiem, że to temat ciekawy, bo wiele osób mnie o to pytało. A wożę części. Parę rzeczy kupiłem specjalnie na dalekie wypady, w miejsca, skąd ciężko jest wrócić, nie mając części. Bo owszem, warsztaty jakieś są, ale o części raczej trudno. Zdążyłem zaprzyjaźnić się z moim 1150, z moim motocyklem. Lubię go. Pomimo kilku fochów, jakie miał, to zawsze zawiózł mnie do domu. Jak już nie chciał tak bardzo, to złamał mi nogę i pojechał sam. Całkowicie sprawny na lawecie. Jechał na lawecie 2 razy. Jak go kupiłem? I właśnie wtedy, gdy odesłał mnie na samolot. Wydaje mi się, że lubimy się nawzajem. Ja i mój motocykl, i wcale to nie jest, wiecie, taka szorstka przyjaźń. Znam go bardzo dobrze i to jest wielki, jak dla mnie, wielki atut. Wiem, co w trawie piszczy i umiem go, większość jego fochów, jego awarii, samodzielnie zdiagnozować i naprawić w trasie. To ważne, jak dla mnie, bardzo ważne w dalekiej trasie. Jadę po prostu spokojny o to, co będzie. Wadą jest tylko to, że starzeje się szybciej ode mnie. Zacznijmy od tego, że jak go kupiłem, to miał na liczniku już jakieś 70 000 kilometrów. Tak więc moje jest tylko 130. Dzisiaj już trochę więcej. Nigdy go nie oszczędzałem jakoś specjalnie. Kiedy go kupowałem, bardzo mi się nie podobał. Dobra. A taki fajny był motocykl, chyba nieporysowany. Wybrałem go z 2 powodów. Słynął z niezawodności, jak Kałasznikow. I był już legendą, o której mówiono
ostatni prawdziwy GS. Co oczywiście nie jest prawdą, nie jest ostatnim prawdziwym. Jeszcze kolej. Dobra. Dobra, przód jeszcze trzeba wciągnąć. Przepłaciłem dość mocno rynkową cenę, aby go mieć. Nie szukałem okazji, bo ponoć ich nie ma. Chciałem mieć kompana na lata bez wad ukrytych. Jak mówiłem, nie oszczędzałem go specjalnie. Zdecydowałem, że będzie używany przeze mnie tak jak to się mówi, zgodnie z przeznaczeniem. Nie chciałem się martwić rysami na lakierze, upadkami w terenie, deszczem, mrozem i piaskiem na pustyni. Mógł nie wyglądać, ale miał jechać. Być w 100% sprawny, albo chociaż w 99%. Miał gonić po autostradach, po górach, dziurach i przekraczać granice wielu państw i nie zawodzić. Jak to się mówi? Kultura techniczna. Wszystko na czas. Przegląd, regulacje, żadnych oszczędności i lenistwa. Oczywiście lenistwo się wkradło kilka razy i zawsze za to zapłaciłem niepotrzebnymi, albo może właśnie potrzebnymi przygodami. Upewniłem się, że nie ma kompromisów. Drobne oszczędności i lenistwo wychodzi bokiem. Zacznijmy od tego, co zabieram na wyprawy. Jakie części wożę ze sobą? Oto było bardzo dużo pytań. Potem opowiem, co zepsuło się przez ten czas użytkowania. No nie. Może się wydawać, że jest tego bardzo dużo, ale nie wszystko i nie wszędzie ze sobą zabieram. No dobrze, może jest tego dużo, ale ja jestem z pokolenia, które naprawy w rowie uważało za coś naturalnego, przynależnego do podróży. No i przez jakiś czas bawiłem się zabytkową motoryzacją. To też wywarło piętno. Nigdzie się nie wybierałem bez zapasowego przerywacza, cewki zapłonowej, dętki, sprężyny, przepustnicy, linki sprzęgła, świecy zapłonowej, łożyska przedniego koła, iskrownika, kondensatora i długo tak jeszcze można by wymieniać. Oczywiście mam na myśli takie dalekie podróże. Oczywiście skala każdego będzie inna. W mojej skali to wyprawa, wyjazd poza granice kraju. Najczęściej bardzo wiele granic. W miejscach, gdzie telefon do serwisu niczego nie załatwi. Albo po prostu posiadanie kilku drobiazgów w kufrze oszczędzi czas. Podzieliłem sobie motocykl na kilka układów, które mogą nawalić, bo kałasznikow też może się zepsuć. Skąd wiedziałem, co może się zepsuć? To bardzo proste. Usterkami i złymi przygodami każdy chwali się w pierwszej kolejności. Dużo rzeczy dowiedziałem się od Was. O dobrych rzeczach większość milczy, plus własne doświadczenie. Mam takie dwa pudełka. W zasadzie wszystko to, co tu widzicie, mieści się w tych dwóch pudełkach. Jak patrzę na te dwa pudełka, to myślę sobie nawet, że nie jest jakoś tego specjalnie dużo. Zwłaszcza jak pomyślę o tym, co zabrałem ze sobą jadąc moim Junakiem na Atlantic Road. Tak więc wożę ze sobą TPS. Nie zajmuje jakoś wiele miejsca, a potrafi narobić diabła. Nie jest jakoś specjalnie awaryjny, ale w pudełku dobrze uspokaja głowę. No i taki, ten, który mam w moim 200-tysięcznym motocyklu, pewnie jest nadwyrężony. Regulator napięcia. Reguluje napięcie alternatora i ma szczotki, które się zużywają. Wiadomo, bez ładowania nigdzie nie pojedziemy. On tutaj jest tak bezpiecznie zapakowany, tak żeby nic mu się po drodze nie stało. Płytka z czujnikami położenia wału. Czujniki Hala bywają zawodne. Wiele o tym słychać. Kiedyś uratowała wyjazd.
A propos szczotek. Pompa paliwa. Już raz wymieniałem pompę paliwa w trasie. Mam nadzieję nigdy więcej tego nie robić. Ale ona dalej ze mną jeździ. Zapasowa. Co tutaj jeszcze? Oczywiście świece zapłonowe. Nie wożę nowych. Mam tu takie zdemontowane, sprawne. Zdemontowane, bo niektóre części wymienia się, zanim się zepsują. Te z pewnością dowiozą mnie do domu. Fajkocewka. Fajkocewka. Moje moto ma po 2 świece na cylinder, ale jak fajkocewka jest sprawna, to nawet nie wiadomo, czy druga dodatkowa świeca pracuje. Także fajkocewka ratuje sytuację. Z grubych rzeczy to łożysko przekładni głównej. Widziałem już, jak jeden z podróżników wymieniał to samodzielnie gdzieś w Afryce. Jak łożysko to, co pierwsze nam mówi o awarii przekładni głównej. To jest uszczelniacz Zimmering przekładni głównej. Ten duży, największy. W tej przekładni 1150 dość łatwo się go wymienia w razie awarii. Wtryskiwacz. Nie słyszałem, żeby komuś wtryskiwacze się zepsuły na trasie, ale nie zajmuje wiele miejsca. To jeździ w pudełku. Co my tu mamy? Trytki oczywiście. Normalna sprawa, każdy motocyklista ma to ze sobą. Taśma izolacyjna, taka taśma samowulkanizująca. No czasem się potrafi przydać w trasie. Uszczelki, o-ringi to są uszczelki, które uszczelniają przewody paliwowe. Kiedyś się to przydało już w trasie. Z części zapasowych. Co my tu mamy jeszcze z części zapasowych? A właśnie, łożyska. Znów łożyska. Mam tutaj 2 łożyska, które są jadą ze mną jako rezerwa przedniego koła, łożysk przedniego koła. Włożyłem je kiedyś do tego pudełka, wybierając się w daleką trasę, nie będąc pewnym, czy moje są sprawne. Pasek alternatora, nie mam go tutaj w pudełkach, jeździ spakowany w innym miejscu na motocyklu. Zaworek Schroedera, czyli popularny wentylek w kole, plus kluczyk, który go jest w stanie odkręcić, oraz różnego rodzaju żarówki. Tutaj jest jakaś żarówka podświetlająca tablicę rozdzielczą, żarówka kierunkowskazu, no i oczywiście żarówka świateł mijania. Wożę ze sobą klej. Klej do gwintów, to jest ten najmocniejszy czerwony. To się może przydać wtedy, kiedy gdzieś zerwiemy gwint przy jakiejś naprawie. Można sobie tą śrubę jeszcze jako tako przykleić. Super glue, popularna kropelka. Wożę ze sobą również silikon. Tutaj go nie jest. Tutaj jest silikon. Silikon techniczny, taki czarny, zwykły, który służy często do uszczelniania karterów. Taśma izolacyjna, najzwyklejsza taśma izolacyjna. Miernik. To się raz przydało. To się przydało w Afryce. To jest tak gorąco. Plusik do plusika. Minusik. Minusik nie do minusika, do minusika. tylko do śrubki. Powinienem przed kolejną wyprawą uzupełnić wszędzie i sprawdzić, czy baterie są sprawne. No to widzę, że działa. To się może przydać przy poszukiwaniu jakiejś elektrycznej awarii. Świecy zapłonowej już mówiłem. Tutaj mam spakowaną taką wielką łatę. To jest łata, którą można użyć do naprawy, takiej prowizorycznej naprawy opony bezdętkowej. To się przykleja od środka. W przypadku, kiedy
no powiedzmy bark opony byłby uszkodzony. To kiedyś zabrałem w Pamir, no i tak jeździ do dziś. Zasada jest taka, że jak wozimy jakąś część, to najczęściej się nigdy nie przydaje. Gdzieś tam w kufrach w czasie podróży wala się trochę różnych śrubek, różnej średnicy i długości. Oczywiście zestaw do przebitych opon. Teraz jest w mojej narzędziówce. Taki zestaw składa się ze sznura, kleju, szydła, duża łata do opon, którą tutaj widzieliście. No i oczywiście pompka. No i a propos sznura, to wożę jeszcze ze sobą kilkumetrową linkę, która może służyć jako hol. Jak już wspominałem o trytkach, to oczywiście dobrym uzupełnieniem takich trytek jest taśma typu duct tape. Tym można wszystko przykleić. Jest takie powiedzenie, że jak nie można czegoś naprawić przy pomocy trytek albo srebrnej bądź czarnej taśmy, to trzeba to wyrzucić. Z części zapasowych, których tutaj nie ma, a należałoby je wymienić, które zabieram zawsze ze sobą na odległe wyprawy powiązane z jazdą w trudnym terenie, zerkam w tamtą stronę, bo tam stoi mój motocykl, to są dwie rzeczy. Klamka sprzęgła i dźwignia zmiany biegów. No i chyba to by było na tyle. Aha. Zdarza mi się czasem zabrać ze sobą komputer. Co prawda nie słyszałem, aby kogoś zatrzymał w trasie, ale ja go po prostu mam. Ten Motronik normalnie leży w szufladzie. Wrzuciłem go ze 2-3 razy do torby z ubraniami na wyjazd. Na pewno dobrze uspokaja głowę. W nowych motocyklach elektronika często spędza sen z powiek podróżników. A w starym 1150, jak zabiorę to, czujniki Hala, TPS, cewkę zapłonową i co my tu mamy? I regulator napięcia, to cała elektronika jedzie jako zapas. Można się śmiać. Są części potrzebne i takie na uspokojenie. Kiedyś rozmawiałem z kimś o podróżach i o awariach. W sensie, że może się popsuć motocykl gdzieś w trasie. Ktoś mi powiedział, a co tam się może zepsuć w GS-ie? Daj spokój. No i właśnie, jak się okazuje, niewiedza może być najlepszym lekarstwem na spokojną głowę. Kilka części zamiennych uspokaja moją. Traktuję wydane na nie pieniądze jak ubezpieczenie. Taki asystans, który działa w każdym miejscu na ziemi. No i jest raz opłacony na zawsze. No właśnie, co się zepsuło w trasie albo co w ogóle zepsuło się w tym motocyklu przez 200 000 kilometrów? Najpierw w trasie. 2 razy przydała się fajkocewka. Raz lewy, raz prawy cylinder. I oczywiście nie zepsuły się w garażu. W drodze powrotnej z Dakaru przydała się pompa paliwa. Skończyły się w niej szczotki. Miały prawo. To było blisko przebiegu tych 200 000 kilometrów. Wymieniona została na stacji benzynowej. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze? No nie było tego zbyt wiele. Była taka awaria spowodowana nonszalancją. Troszkę znieczulony po powrocie z dużej wyprawy zaniedbałem. Przy 140 km na godzinę zgasł silnik na autostradzie, gdzieś w drodze, chyba do fabryki DAG. Wtedy przydał się pasek i płytka z tymi czujnikami. Pasek alternatora. Nie naciągnąłem paska po serwisie, za to naciągnąłem interwał. Pasek zjechał z kół pasowych przy dużej prędkości i zmienił się wiór, a ten wiór zniszczył te czujniki. Części były w kufrze. Gdyby nie pomoc kolegów, stałbym tam do dziś. Nie miałem kompletu narzędzi. Od tamtej pory wożę je zawsze i nie zaniedbuję. Daleko czy blisko, narzędzia muszą być. Uszczelki, uszczelniacze, o-ringi. O-ringi, które uszczelniają przewody paliwowe w motocyklu.
Zdarzyło się tak kiedyś, że zaczęło cieknąć paliwo. To był przejazd polskim tetem. Gdybym nie miał tego ze sobą, wyprawa, przejazd byłby pod dużym znakiem zapytania. Z awarii, do których części trzeba było zdobyć, skończył się akumulator w Afryce. Zdobyty i przywieziony jest tutaj ze mną. Tę awarię mogłem przewidzieć. Przed wyjazdem odratowałem roczny akumulator, którego napięcie spadło do 9 V. Jeździł ze mną przez kilka miesięcy i odpalał silnik od strzału. No cóż, powinienem go wymienić. Kończąc temat awarii i strachu przed nimi w dalekiej trasie. Przygotowuję motocykl, staram się go przygotować jak prom do lotu na Księżyc. Nie ma kompromisów, niczego nie doklejam i nie zastępuję. Jak trzeba wymienić, to wymieniam. Czasem to po prostu kosztuje, ale nie łatam nigdzie tam, gdzie usterka może popsuć wyprawę, zatrzymać motocykl. I jak widać, ilekroć odszedłem od tej zasady, zapłaciłem. Też zapłaciłem, tylko drożej. A serwisując i nie oszczędzając, przede wszystkim nie oszczędzając na serwisie, kupujemy sobie bezawaryjność, bo bezawaryjność to nie jest wieczna jazda na tych samych częściach, do momentu, kiedy się zepsują, do granic ich wytrzymałości. Część rzeczy da się przewidzieć, a niektóre odzywają się do nas wcześniej. Na inne przewidziany jest interwał. Generalnie ilekroć wyjeżdżałem, zawsze wracałem na motocyklu. Dobry z niego GS i jak widzicie, tych awarii było naprawdę niewiele. 4. Za każdym razem przyjechałem, pojechałem dalej, a motocykl ma już przecież 21 lat. No ale to były awarie w drodze, na wyprawach. To oczywiście wcale nie oznacza, że nie wymieniałem przez ten czas niczego innego. Awaria w trasie najczęściej oznacza zaniedbanie albo pominięcie serwisu. To wszystko nie oznacza, że nie wymieniałem niczego innego w tym motocyklu. Motocykl, kiedy go kupiłem, zgodnie z tym, co było, dostałem kilka dokumentów, papierów, miał już wymieniony wał napędowy, tak zwany kardan. Jak go kupiłem, to miał już około 70 000 kilometrów przebiegu za sobą. Ja przejechałem, dodałem swoje 130, razem mamy 200. Oddałem wał do regeneracji, teraz po tych 200 000. I mam dalej ten sam wał. Łożyska też są w nim te same. Wymagały jedynie smarowania, zostały rozebrane, nasmarowane i wał wyważony. I jeździ dalej. Skrzynia biegów nigdy nie była rozbierana. Dalej w niej są te same łożyska. Wymieniłem kiedyś uszczelniacz wałka zdawczego na skrzyni biegów. Przekładnia główna jeździ jeszcze na oryginalnych łożyskach i uszczelnieniach. Pojawił się już lekki luz między wałkiem atakującym i kołem talerzowym, międzyzębny. Myślę, że to jej ostatni sezon, jeśli głowa ma być spokojna. Jak dotąd przekładnia nie była rozbierana. Sprzęgło. Sprzęgło w tym motocyklu jest trzecim zestawem, to znaczy licząc fabryczny. Ja wymieniłem 2 razy. Mogło jeździć dalej, ale w tym modelu jest drobny, powiedzmy, błąd konstrukcyjny. Wypracowuje się połączenie tarczy sprzęgłowej i wielowypust wałka zdawczego. Pokazaliśmy to w tym filmie i wymiana też była. Gdyby nie to, dalej by służyło. To wymiana z tych, których zaniedbanie prowadzi do dalszej destrukcji, którą dało się tym razem przewidzieć. Łożyska koła przedniego to niedroga wymiana i nie jest pracochłonna. Oczywiście zostały wymienione, zanim stare się odezwały. A kto wie, może by się do dziś nie odezwały. Tarcze koła przedniego. Teraz jeździ drugi zestaw, czyli zostały raz wymienione. Na kole tylnym również raz. Była drobna awaria w zacisku tylnym. Sprężysta blaszka i kołek ustalający, trzpień. Mogliście zobaczyć to w tym filmie. Drobiazg do ogarnięcia i przewidzenia. Troszkę z wyprzedzeniem i może niekoniecznie potrzebnie zostały wymienione wszystkie uszczelnienia i przejrzany zacisk tylnego hamulca.
Byłem ciekaw, jak to ma się po tylu latach. I powiem, że było zaskakująco dobrze. To był pierwszy serwis tego hamulca. To układ hamulcowy, więc bezpieczeństwo. Wysprzęglik. Przy pierwszej wymianie sprzęgła i zarazem uszczelnienia wałka sprzęgłowego wymieniłem wysprzęglik. Był zalany olejem ze skrzyni biegów. Jego uszczelnienia mogą to ciężko znieść, więc raczej nie są przewidziane do pracy w oleju. Wymieniłem na nowy z serwisu BMW. Przewód ciśnieniowy klamki sprzęgła, czy jak to się nazywa. Przewód od klamki do wysprzęglika. Poprzedni był szczelny, ale nosił ślady korozji. Tam bywa taka nieciekawa sytuacja, że osłonka przewodu, dodatkowa gumowa, zsuwa się w dół i uszczelnia z końcówką. Od góry wpada woda i na przykład deszcz i ta woda zatrzymuje się na dole. Wtedy wchodzi korozja. Można temu zapobiec, podciągając zawczasu tę osłonkę do góry, nie pozwalając jej się zsunąć. Ja przewód wymieniłem w całości na nowy, nie oryginał, ale na taki o większej średnicy w oplocie stalowej, dobrej firmy. Amortyzator. Tylny amortyzator wymagał przeglądu. Kilkadziesiąt tysięcy temu wstecz uzupełniłem olej w układzie preload, co jak zawsze pokazaliśmy w filmie. Ale dziś, jakiś czas temu, korzystając z postoju zimowego, został zrobiony całkowity serwis. Teraz jest jak nowy. Wymienione zostały uszczelnienia, olej, przejrzane co potrzeba. Nie robiliśmy tego tutaj, został odesłany do sprawdzonego warsztatu specjalizującego się w takich naprawach. Przepustnice. Po przebiegu około 80 parę tysięcy kilometrów ich ślizgowe łożyskowanie nadawało się tylko do wymiany. Mam na myśli łożyskowanie osi przepustnicy. Żaden serwis tego nie wymieni. Wymienią jedynie całe przepustnice. Moje pojechały do regeneracji i do dziś sprawują się doskonale, nie mają żadnych luzów i przejechały ponad 120 tysięcy kilometrów. Łożyska paralewera. Te małe z tyłu pomiędzy przekładnią główną i paralewerem 2 razy. Fabryczne na nowe i potem na ślizgowe. Ale te, które zdemontowaliśmy przed ślizgowymi, stożkowe i giełkowe, oryginalne, mogły jeszcze spokojnie jeździć dalej. Przednie łożyska paralewera 1 raz. Przy wymianie nie nosiły jakichś dużych śladów zużycia. Te kolejne też są ok. Takie dmuchanie na zimne. Rozrząd. Łańcuch rozrządu i duże koło. Napinacz tego łańcucha. Mógł jeździć, ale nie spełniał już normy. Troszkę się wyciągnął. Pewnie wiele motocykli jeździ z oryginalnym, ale mnie zależało, aby było jak należy. Napinacz lewego łańcucha rozrządu, wymieniony ze starego typu na nowy, który jest obecnie stosowany w 1200 GS. Szklanki popychaczy w lewym cylindrze. Stukało i hałasowało. Taką wymianę zobaczycie w tym filmie za jakiś czas. Laski popychaczy miały obluzowane końcówki. Uszczelniacze zaworów. To teraz po przejechaniu tych 200 km. To chyba taki standard, jeśli chcemy palić mniej oleju. Będzie film za jakiś czas. Wtryskiwacze paliwa. Wymienione trochę z ciekawości, jak to jest na tych od młodszego modelu 1200 GS. Na oryginalnych motocykl całkiem dobrze sobie radził, ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że na tych od 1200 jest przynajmniej przyjemniej. No i szybę ze 2 razy, ale to z powodu awarii umiejętności. Motocykl nie był niczemu winien. Trochę się tego nazbierało, ale część z tych rzeczy została, powiedzmy, wymieniona, zanim się zepsuła i przed interwałem. Trochę z ciekawości na zaś. Oczywiście nie będziemy rozmawiać o pasku alternatora, świecach, klockach i filtrach. To standardy. Czas sprawdzić, ile koni siedzi w tym motocyklu. Przy okazji, po przejechaniu tych 200 tysięcy kilometrów mój 1150 pojechał na hamownię.
Sprawdźmy, czy BMW R 1150 GS z 2003 roku z przebiegiem 200 000 km może mieć dalej 98 Nm i 85 koni mechanicznych, jeśli w ogóle może tyle mieć 21-letni motocykl z takim przebiegiem. Jest 17 kwietnia 2024 roku. Mój motocykl niedawno przekroczył 200 000 km. Dobry. Tak jest. Dobrze trafiłem chyba. Czytając bardzo wiele pozytywnych opinii, zdecydowałem się wybrać warsztat o znanej marce. Wiśnia Motors to miejsce, w którym zawsze stoi bardzo dużo motocykli. A warsztat założył chłopak zakręcony na motory. Taki tytuł znalazłem w prasie. Piotr, pasjonat motoryzacji. Zdobył te wszystkie dyplomy i puchary, startując na 1/4 mili swoim turbo doładowanym motocyklem. GS to jest Adventure? Adventure, tak. Tak więc mój wybór nie jest przypadkowy. Stary GS jest w dobrych rękach, a Magda jest pierwszą kobietą za kierownicą mojego motocykla. Ładną temperaturę trzyma. Ładną, nie grzeje się. To znowu sobie teraz tutaj mierzy. O. Wtedy już leci, już nie ma... Przy jakich obrotach on już uzyskuje maksymalny moment, tych początkowych? To jest poniżej 3000 czy powyżej do tej pory? Przy 3000, przy 3200 bardzo szybko. Bardzo szybko. Bardzo szybko takie pionowe wykresy to już jest rzadkość. No więc przeanalizujmy wykres z pomiarami. Zrobiliśmy dwa pomiary, jeden po drugim. Uzyskaliśmy 79 koni mechanicznych i 100 Nm. Pierwszy pomiar rozpoczął się od około 2600 do 2700 obrotów na minutę. Przy obrotach już na poziomie 3200 silnik pokazał 90 Nm. Maksymalny moment jest już dostępny przy 5200 obrotów na minutę i wynosi równe 100 Nm. Tuż przed 5500 obrotów zaczyna się zmniejszać, krzywa opada. Zaraz potem, tuż przed 6000 obrotów, w górnej skali sięga moc silnika.
Taki jest zakres mocy maksymalnej. W tym czasie znajduje się w górze skali. Chwilę później zrobiliśmy drugie hamowanie. Byłem ciekaw, jaka będzie powtarzalność pomiaru. Dostaliśmy jeden koń mechaniczny mniej, ale przy podobnych obrotach. Moment obrotowy tak jak poprzednio. Więc powtarzalność jest bardzo duża. Ale moment obrotowy? Jaki wyszedł? 90, No bo to jest ważniejsze. 100 nawet. 100. 100 moment masz. Okazuje się, że silnik nie ma już tych 85 fabrycznych koni. Gdzieś się zapodziało 6 z nich. Dlaczego tak jest? Powodów może być dużo. Oczywiście jako pierwsze nasuwa się wyeksploatowanie silnika. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Tego nie wiemy. Motocykl jeździ z tak zwanym dekatem i oryginalnym tłumikiem. Może fabryczny układ gwarantuje te 85 koni. W zamian za to dostaliśmy troszkę więcej momentu obrotowego. Zdecydowałem się na taki układ, ponieważ w podróży ciężko jest słuchać nieustannego ryku otwartego wydechu, jakim był na przykład tłumik Leo Vincze. Kierowałem się opinią, że tak zwana Y-pipe daje przyjemne oddawanie mocy w dolnym zakresie obrotów. Dostaliśmy 2 Nm więcej od fabrycznego układu, może wcześniej. Porównania nie mamy. Na długich przelotach w jednomiesięcznych wyprawach cenimy sobie względną ciszę i jak najwyższy moment obrotowy w przejazdach terenowych, które przecież nieustannie się nam zdarzają. Oczywiście najlepiej jest mieć wszystko. Za jakiś czas zobaczycie, co może zmienić zmiana sterownika na ten dedykowany do 1150 od znanego wszystkim Johna Gemi. Subskrybujcie, aby nie pominąć. Cześć!